Siemanko, witam po świętach. Już w kwietniu kolejny evencik, na który czeka na pewno wiele osób i wiele osób na pewno też się cieszy, bo powracają Gigantamaxy. Tak jest, jak gracie kilka lat, to pewnie pamiętacie, że ich premiera pod koniec 2024, można było powiedzieć, była bardzo dramatyczna. Ludzie nie ogarniali, wchodzili ulu do lobby. Lobby wtedy było też ograniczone do 40 osób, teraz mamy 100. Nie dało się ich robić zdalnie, więc cały Twitter był zalany postami, że bez sensu, że Gmaxy są za trudne i tak dalej. Pamiętam, jak wyszły startery z Kanto i robiliśmy evencik tutaj w Poznaniu. No to parę razy trzeba było powtarzać lobby, bo niestety ludzie sobie powchodzili byle czym. Się nie udało. Przy premierze Gengara już było trochę lepiej. Pamiętam, jak ludzie byli w szoku, jak razem z Pitquo, pozdro Piotrek, i jego 2 kolegami zrobiliśmy Gengara na 4 konta. Wtedy jeszcze nie istniały Max Mushroom i nie istniały zdalne, więc musieliśmy to koordynować. Jeśli dobrze pamiętam, to wszystkich mechanik Dynamaxów nie znaliśmy wtedy, a jedyną taktyką było załadować energię Blastoisem, bo najdłużej przeżywał, a potem już utrzymywać tarczę na danym Pokemonie. W tym wypadku to był Metagross, jeśli dobrze pamiętam. Tu gdzieś będzie filmik. Piękny czas. Ale wracając do newsa. 25 kwietnia powrócą Venusaur, Charizard, Blastoise i Gengar. Klasycznie od 14 do 17. Nie wiem, o co chodzi, że oni tak ostatnio ciągle dają Raid Day'e, Max Battle, gdzie tam jest pełno bossów do wyboru. Trochę za dużo. Ciężko to też będzie koordynować, bo część ludzi będzie chciała bić jednego, część drugiego. Masakra. Bonusy to klasycznie. Wszystkie Power Spoty będą hostować Gmaxy i będą się częściej odświeżać, czyli zapewne co 30 minut. Limit remote'ów będzie zwiększony do 20. Do tego 3 special trade'y. To już chyba standard, że na Gmaxach nam dają 2 dodatkowe speciale. Ale co ważne, te 2 dodatkowe speciale są dostępne tylko od 14 do 17, więc nie zapomnij o nich. Do tego limit zbierania partikli będzie zwiększony do 1600. A z Power Spotów otrzymacie 8 razy więcej Max Particle. No i bonusy za eksplorację, czyli 600 Max Particle za 500 metrów. Czy warto grać? Oczywiście, że tak. Moim zdaniem Max Battles są najlepszą formą raidów. Tutaj macie gdzieś filmik Max Battles. Jest to też świetne źródło expa, Stardusta, no i oczywiście Rare Candy do wymaksowania waszych pięknych, mitycznych Pokemonów wytrenowanych Battle Cupem. Mamy 4 Gmaxy do wyboru. Jak nie wiecie co bić, to oto mój mini ranking. Najgorszy z całej czwórki jest Blastoise. Odkąd mamy Blissey, to jego pozycja mocno upadła. Nadal będzie ok tankiem, jak będzie potrzeba na ogniste, lodowe, stalowe albo wodne, ale niestety nic poza tym. Z wodnych Gmaxów to Inteleon jest najlepszym atakującym i to się nie zmieni. Więc jak macie dobrego Gmax Inteleona, to warto sobie zmaksować. A jak nie macie, to warto poczekać i bić go. Trzeci od końca jest Venusaur. Z trawiastych już teraz przebija go Rillaboom Gmax. Po ostatnim community już wszyscy powinniście mieć Candy, żeby go zmaksować. A jak nie macie, to w grudniu powtórka. W przyszłości Gmax Flapple będzie lepszy od nich obu, ale zakładając, że każdy Pokémon może Dynamaxować, to w przyszłości Kartana przebije całą trójkę, będzie najlepszym trawiastym. Ale do tego czasu to Rillaboom. Jeśli jednak nie macie dobrego Rillabooma, to Venusaur nada się oczywiście, więc też go warto bić. Drugie miejsce ma dla mnie Gmax Charizard. Wygląd 10/10, szczególnie z tłem z zeszłego roku. Z tym tłem piękny jest. Pozdro Grzesiu, dzięki za trade'a. Ale niestety wygląd to nie wszystko i Gmax Cinderace jest lepszy. Niedużo, ale jednak jest. W przyszłości, zakładając podobną sytuację jak z trawiastymi, to Dynamax Blacephalon obejmie pierwsze miejsce wśród ognistych. Z ognistych Gmaxów dostaniemy jeszcze w przyszłości Gmax Centiskorcha. I tego wypada podobnie do Charizarda. Oczywiście typy mają inne, więc inne rezysty i tak dalej, ale jednak pod względem damage'u Cinderace będzie najlepszym. Pierwsze miejsce na tej liście ma dla mnie Gengar. Jeden z moich ulubionych Pokemonów. W wersji Shiny wygląda niesamowicie.
Oczywiście mowa o wersji G-Max albo Mega, bo w zwykłej to mu pożałowali. Mam Shundo w tej biednej wersji, setkę Dynamaxa. G-Max niestety nie wpadł mi żaden shiny ciekawy, więc ja najbardziej będę się skupiać na nim. Chciałbym seteczkę. Poza wyglądem Gengarek jest i pozostanie najlepszym duchowym Pokemonem w Max Battles. Jest pierwszy w kategorii Ghost. Nawet jak wyjdzie Dynamax Blacephalon, to nie będzie lepszy. Będzie go gonić, ale i tak Gengar pozostanie na topie, więc warto sobie dobrego ogarnąć. Gdybym nie dostał shiny Charizarda z tyłem 9.8, to też bym na niego mocno polował. Jak tylko się dało, to ludzi pytałem o trade, ale ja już jestem zadowolony z niego, więc pewnie coś porobię, ale najbardziej chciałbym Gengara ogarnąć dobrego. I tak będziemy wszystko bili. Oczywiście każdego z tych G-Maxów możecie sobie mega ewoluować. Venusaur, Gengar i Charizard są nadal w topce swoich typów. Blastoise jedynie odstaje, no ale go można olać. Więc życzę Wam udanych łowów. Jak nie znacie Mechanics Max Battles, to tu gdzieś będzie film. A ja dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, zostaw łapkę w górę, daj suba. Pozdro, cześć.